Cześć, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, widzicie za mną piękne burdello, tak? Otwieram skup papieru. Nie, żartowałem. Jak widzieliście po tytule, będę robił brykiet papierowy. I nie tylko. Marcin, jak brykiet papierowy? No brykiet papierowy, zobaczcie. Tyle towaru się marnuje. Każą nam to wywozić, segregować. Pakujemy to w wory, przyjeżdża samochód, zabiera i nic z tego nie mamy. Nie no, mamy. Mamy tylko czystość domu. Można tak powiedzieć. Ale po co to wywalać? Ja mam kominek. Ogrzewam się w zimę. A to jest świetny materiał do ogrzewania. Oczywiście nie w takiej postaci. W takiej postaci to się wszystko spala błyskawicznie, ale można zrobić zupełnie coś innego. Można zrobić brykiet do spalania w kominku takiej wielkości. Pomysł był już jakiś czas temu, ale odrodził się dzięki Arturowi z kanału Bikerator, który właśnie to robi, wykonuje brykiety właśnie z papieru, z drewna, z wiórów, jakiś tam resztek, z trawy nawet. I to działa, słuchajcie, to działa. I ja Wam też pokażę, że to naprawdę działa. Oczywiście wiele sceptyków się znajdzie, ale cóż z tego. Bądźcie sceptyczni, a my będziemy korzystać. O, dobra, chodźcie, zobaczycie jak to robię. Do produkcji, słuchajcie, użyję tego typu 5-litrowych pojemników. Niestety z polipropylenu, z polietylenu byłyby lepsze, bo się po prostu mniej łamią. Musiałem kupić nowe, bo niestety nie mam takowych, żadnych pojemników generalnie nie mam tego typu, żeby to używać. A przydałyby się właśnie używane bardziej, co było niepotrzebne, ale 5 zł za sztukę, 5 chyba 50 dokładnie, z przykrywkami, które nie będą mi potrzebne. I teraz co? Po prostu papier trzeba porozrywać, zrobić z niej taką pulpę, pierdzielić tutaj i można użyć, można lub nie trzeba po prostu odcisnąć to. Wcześniej oczywiście trzeba tutaj zrobić otwory, żeby woda mogła wylecieć. Odciśniemy taką wstępnie przesuszoną bryłkę papieru, wywalimy i będziemy tworzyć brykiety do opalenia. Działamy! Pierwsze co muszę zrobić, to rozmoczyć po prostu papier, zrobić z niego pulpę. A żeby to zrobić, to muszę po prostu podrzeć to na małe kawałki tutaj, zalać wodą, czekać aż namięknie, potem lekko to wymieszać, żeby to porozrywać, wiecie, i zrobić taką typową pulpę. Mam tych kartonów trochę namiękłych. Oczywiście wcześniej muszę się pozbyć wszystkich foliowych rzeczy typu taśma, czy jakieś tam strecze w środku, albo coś takiego. Także robię to, rwę papiery, zalewam wodą. Komary latają. Spójrzcie. Towaru mam całą kuwetę, zajęło mi to darcie i noszenie wody 20 minut, także nie jest to jakiś wykwintnie długi czas. Teraz musimy poczekać, aż to wszystko zmięknie, potem to zmielimy urządzeniem do mieszania betonu, czy tam zaprawy klejowej. Jak widzicie, tutaj zostały resztki, czyli folie, wszystko, jakieś plasticzki, wszystko zostało zdarte. Tutaj jest sam czysty papier. Jak powiecie, że to są kolorowe kartony, jakieś farby drukarskie albo coś te sprawy, bez przesady. Bez przesady. Zobaczcie, ile towaru mi jeszcze zostało. Ledwo co napocząłem tutaj, co tutaj jest. Idę teraz przygotować formy do wycisku. A brykieciki poukładam sobie na palecie, o tutaj z boku, przykryję i niech wysychają. I na razie dwie. Sprawdzimy, jak to się będzie robić. Dwie foremki. Jeden będzie taki wyciskacz. Po prostu naładuję tu towaru
i będę formował ładne brykieciki. Towar już gotowy. Jak widzicie, powstała pulpa. Mieszać to możecie na różne sposoby. Ja po prostu użyłem takiego mieszadła, sobie wam pokażę. Takiego mieszadła do zaprawy. Trochę liche, muszę kupić jakieś lepsze, ale powiem wam, że cholernie ciężko w takiej kubecie się miesza. Lepiej chyba trochę mniej, a w takim metalowym wiadrze lub innym wiadrze jakimś lepiej się to miesza, bo też próbowałem, tam mam takie metalowe wiadro. Widzicie, wszystko się zachlapało dookoła mi drzwi, wszystko. Już wiem, że najlepsze do tego są same czyste kartony, bo takie worki z Ikei, te papierowe takie, co dają przy kasach, no też się to rwie, ale do mieszania tego to się strasznie owija. Nie wiem, może trzeba po prostu dłużej moczyć. Ja moczyłem jakieś pół dnia. Trzeba popraktykować. Dobra, napełniamy pulpę do pojemników i robimy cegiełki. A robię to po prostu w ten sposób. Tutaj mam w trzecim pojemniku, już sobie mam dwa takie stare akumulatory, wsadziłem od motoru. No i cegła dosyć to ciężkawe jest i zaraz będziemy wyciskać. Nakładamy do formy. Trochę brudna robota, ale to nic. No i dobra. Na razie nałożę tyle, zobaczymy, czy wystarczy. Trzeba popraktykować, no nie? O. Chyba trzeba porobić otwory jeszcze z boku. No, damy jeszcze. Muszę wyczaić, do którego poziomu będzie najlepiej. Dobra, niestety to na razie się ugniata, a napełnimy drugą. Trzeba porobić jeszcze z boku małe otworki. Idę po wkrętarkę. Dobra. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Pierwsza gotowa. Ładna, nie? I więcej nie trzeba. Voila! I jak? Fajnie. Teraz musi to wszystko przeschnąć. Mamy maj, więc do okresu palenia jeszcze trochę wyschnie na wiór. To są moje pierwsze produkcje, więc są nierówne. Jak widzicie, te są większe, bo ta pulpa była frakcji większej, że tak powiem. Też tu troszeczkę mniejszej, choć po brzegi wypełniałem pojemnik. Tylko tyle udało się wycisnąć, ale podejrzewam, że kaloryczność tego i tego będzie taka sama. Ze względu na frakcję. Ale się mądrze, kurde. 9 sztuk wyszło z całej kuwety. No a kartonów prawie tutaj nie ubyło. Jeszcze trochę tego mam. Następną produkcję zacznę już w przyszłym tygodniu.
Także tak, co jakiś czas sobie porobię. Mam taki plan, żeby sobie zrobić całą paletę i przetestuję. Przetestuję przez zimę, jak to się będzie sprawdzało. Jeżeli się sprawdzi, to zacznę produkcję na masową skalę, ale prywatną, oczywiście nie na sprzedaż. Nie, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jest zbite, mokre. Muszę to czymś przykryć, żeby deszcz nie rozmył. No i zobaczymy. Planuję też dodać coś do tego papieru jeszcze ekstra, ale to w następnych odcinkach Wam powiem co. Dzisiaj to będzie tyle. To moja pierwsza produkcja. Jak Wam się podoba? Bo mi bardzo. Sprawdzimy, czy można za darmo robić swoje brykiety. Za darmo, z tego względu, że kartony nie są za darmo. Jedyna inwestycja to te oto pojemniki, za które dałem 5,90 chyba za jeden. No, przyjmijmy 18 zł. To była moja cała inwestycja. Zwróci się? Myślę, że się zwróci. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, daj łapeczkę w górę, daj suba. No i jak chcesz wesprzeć mój kanał, to po prostu postaw mi kawę. Link masz w opisie. Na razie, cześć.